To nagrywa się. Sławna nasza aktorka bielicka Hanka, ona na swoje jubileusze to liczyła swoje kapelusze. A ja na swój jubileusz podsumowuję moje przeprowadzki. I do każdej przeprowadzki oczywiście komentarz, jaka była sytuacja i co się wtedy działo. Więc pierwsza sprawa. Urodziłam się na Grzybowskiej 64. Wtedy się prawie wszystkie dzieci rodziły w domu. Specjalistka była, ale jak potrzeba było lekarza, to lekarz przychodził. W 1930 roku, jak miałam 44 dni, już ochrzcili mnie moi rodzice. No, niestety, w 1933 roku, czyli ja miałam 3 latka, jak mój tata zmarł na cukrzycę. Czyli moja mama została jako wdowa z dwojgiem dzieci. I powiem tak szczerze, że w jakimś tam momencie to było przynajmniej 2 albo 3 absztyfikantów, tak to myśmy nazywali z Andrzejem, z moim bratem, którzy po prostu bardzo chętnie poprosiliby o rękę mojej mamy, ale mama na razie się nie decydowała. A najlepiej to się decydował Andrzej, jak nas taki pan jeden zaprosił do kawiarni. Poszliśmy do kawiarni i jak szliśmy, to tak, ja szłam z prawej strony, on szedł z lewej, Andrzej. I tak od razu temu panu powiedział, no tak, ta moja ręka, a ta ręka jest mojej siostry. A tu dla pana prawie, że nie ma miejsca. To taka wstawka jak była, żeby podkreślić, że mama się bardzo poświęciła, że nami się zajmowała. Mówmy szczerze, w takich czasach to żona to miała w dowodzie wpisane przy mężu. A mama dała radę i wykształciła nas i wszystko dobrze. No i do wojny to było tak, no ja byłam w szkole oczywiście u sióstr, mój brat też się uczył, no a w 1939 roku taka sytuacja, Niemcy napadli na nas i jak wróciliśmy z Zagościńca, bo byliśmy w Zagościńcu, to po jakimś bombardowaniu okazało się, wchodzimy do dużego pokoju, patrzymy do góry i niebo widzimy. I właśnie wtedy musieliśmy skorzystać właśnie z tej willi. I pojechaliśmy. Zima była właśnie w tym domu, w tej willi w Klębowie. Zima była przepiękna, nie wiem, taka mroźna, taka śnieżna. Tak, myśmy byli bardzo zadowoleni z Andrzejem. Mama może trochę mniej, bo trzeba było palić w piecu więcej. Ale w każdym razie ta zima w Klębowie, potem po remoncie wracamy do Warszawy. Wracamy do Warszawy, ale jeszcze taka sytuacja. Oczywiście okupacja niemiecka, oczywiście wywózki ludzi, oczywiście Niemcy grabią, wywozili dzieła sztuki, wywozili biblioteki całe i taką opowiem sytuację. Przyjechali również do Niepokalanowa, gdzie był ojciec Maksymilian Kolbe. I zwrócili uwagę na to, że wspaniałe są urządzenia do drukowania. Wtedy Maksymilian Kolbe drukował Rycerza Niepokalanej. Jeszcze nie był znany w Japonii, jeszcze nie był znany na całym świecie. No więc bardzo się podobały te urządzenia wszystkie, które oczywiście zagrabili, wywieźli, a ojca Maksymiliana Kolbe wzięli do obozu. To taki obrazek jeden. Już więcej na ten temat nie. Czyli grabież, wywózki i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tak, no to minęło te 5 lat okupacji i powstał ruch wyzwoleńczy. Chcieliśmy wyzwolić się przede wszystkim niemieckiej okupacji. Chcieliśmy uniknąć okupacji radzieckiej, bo okupacja radziecka to już była tuż. Przyszli na Pragę, zatrzymali się na Pradze i czekali, aż Niemcy wymordują wszystkich, to wtedy powiedzą, że zdobyli Warszawę. No i prawie, że tak było. Natomiast przed samym powstaniem moja mama ustaliła z moim starszym bratem, że mnie wywiozą do Zagościńca, że ja tam będę miała spokój. Andrzej był w powstaniu, tak, zapisany do powstania, a mama będzie pilnowała mieszkania. A mnie jako najmłodszą do Zagościńca. No tam się na pewno przydawałam, byłam odważna, ale ta odwaga to była taka, że myślę sobie tak, nie wiem co jest z mamą, nie wiem co się dzieje z bratem,
No to ja tu muszę, no muszę być odważna, no. Trzeba iść po wodę, no to przyniosę. Trzeba iść gdzieś tam do piwnicy po jakiś tam smalec i po chleb, no to pójdę. No i dziadkom się bardzo przydałam. Ale cały czas myśmy po prostu sekundowali temu. 30 kilometrów od Warszawy. Słychać było to dudnienie, słychać odgłosy bitwy, łuna nad Warszawą i cały czas to nas prześladowało. I jeszcze były takie sytuacje, że o, już jest okropnie, to ty się ubiera, idziemy do ogrodu, bo no trzeba było tak robić, jak dziadkowie chcą. No i zakopywali rzeczy swoje i pokazywali mi, tu jest to zakopane, tu jest to zakopane. No, żebym ja wiedziała, jak i tak dalej. No ale no, wszystko jakoś minęło, czekaliśmy na ten powrót. Była taka, no oczywiście, że jak już była podpisana ta, wiadomo, że kapitulacja, no i jak już do takiego zburzonego miasta weszli Rosjanie, bo oni weszli jednak po tym powstaniu, to mój dziadek mi powiedział, że wiesz co, to my pójdziemy na piechotę do Warszawy i zobaczymy, co się dzieje w Warszawie. Poszliśmy do Warszawy, ja nie wiem, 30 km w jedną, w drugą i dałam radę. I tak, przychodzimy do Warszawy. Najpierw idziemy na Grzybowską, tam gdzie ja mieszkałam. Ruina, nic nie ma. Potem poszliśmy na Mokotowską, gdzie ciocia Kazia miała mieszkanie. Nie miała mieszkanie, tylko miała sklep i tam konfekcje sprzedawała w tym mieszkaniu, w tym sklepie. Nic nie było, też zrównane z ziemią. No i mieszkanie ich też. Tylko że ich mieszkanie to było najnowocześniejsze, to było beton i stal, takie mieszkanie. Dom był wypalony. I dziadek mówi, nie no, to nie idziemy. Ja mówię, jak to nie idziemy? Przecież niech dziadek zobaczy, jakie te schody są, beton i stal, że prześwituje, to nic nie szkodzi, ale zobaczymy, co się dzieje w mieszkaniu cioci Kazi. No w mieszkaniu cioci Kazi stały tylko jakieś duże gabaryty, że tak powiem, jakieś szafy, jakieś coś tam, ale wszystkie inne rzeczy to wyłuskane, mieszkanie puste. No więc ja do dziadka mówię tak, dziadku, to chodźmy teraz do piwnicy. No i poszliśmy do piwnicy. No i w piwnicy były sanki, w piwnicy była jakaś miska, no i chyba więcej nic. Dziadek tą miskę położył na sanki, przywiązał do sanek i myśmy z tym jechali do babci. Jak babcia nas zobaczyła, to załamała ręce, a dziadek mówi, tak, to wszystko, co zostało z Warszawy. No chciałam to opowiedzieć. Chciałam. No i cóż, no i oczywiście wrócili, więc to była radość wielka, bo wrócili i tak mi mówiła i mama, i Andrzej, jak tyś wydoroślała, jak ty się zmieniłaś, no pewnie, bo to było prawie 2 lata. Natomiast oni pracowali w Niemczech, i Andrzej, i babcia. Najpierw było tak, że wszyscy z Warszawy byli spędzeni w Pruszkowie na jakieś takie jedno miejsce i stamtąd wybierali do roboty, tak się to mówiło, do pracy, prawda, do Niemiec, więc oni tam pracowali w Niemczech, no ale szczęśliwie wrócili do domu. No i jeszcze powiem, jak wracali do domu. Jak wracali do domu, ponieważ Andrzej bardzo lubił konie, zawsze chodził na wieś i jak trzeba było tam zwozić zboże czy coś, to on przy koniach, bardzo lubił konie. No i wobec tego tak, jakiś, nie wiem, zorganizował wózeczek, tak to nazwijmy wózeczek, bo to nie był duży wóz, jakiś wózeczek dwukonny, że jeden kon. No i jedzie do kraju. No i dojechał do granicy radzieckiej. A jak się tam porabili radzieccy żołnierze, to zabrali to wszystko, oczywiście, i już dalej perpedes, na nogach szli. Ale mówi, ale jechałem, ale ileś kilometrów tam jechał. No dobrze, no i jesteśmy w Zagościńcu, dziadkowie nas przygarnęli. No ale w Zagościńcu to tam nam trochę też ciasno. I zaczął się wrzesień, no więc moja mama poszła do Wołomina, bo to najbliższa miejscowość to Wołomin, taka właśnie miasto, no i zapisała nas do szkoły. To była szkoła imienia Sikorskiego, mnie do 1. klasy chyba, Andrzeja do 2. No i tam nawet w chórze żeśmy śpiewali. No i później okazało się, że z tego Zagościńca do tego Wołomina to było bardzo daleko. A jak wracaliśmy późno, no to też było nieprzyjemnie. Wobec tego moja mama wynajęła mieszkanie pod Wołominem i to było już blisko.
I stamtąd do tej szkoły chodziliśmy. No nie wiem, skończyliśmy jakieś tam klasy, ale to jeszcze nie była matura. I co się potem dzieje? Potem się dzieje taka sytuacja, że moja mama sobie przypomniała, że na Konopackiej to mieszkała taka ciocia, która z mężem, nie miała dzieci zupełnie, no ja ją odwiedziła i to była bardzo, bardzo dobra myśl, dlatego że okazało się, że ciocia ma usuniętą jedną nogę i ledwo chodzi i taka sapcia, a wiadomo było w rodzinie, że robotna, że energiczna, że z wszystkim sobie poradzi. Ona nas przygarnęła na Konopacką, czyli mama i 2 dzieci. No i chodzimy wtedy już do szkoły, do Władysława IV. No i w tej szkole ja chodzę do klasy a mój narzeczony przyszły do klasy B. No i spotykamy się, ale tylko na spotkaniach samorządu. Ja byłam z samorządu wybrana ze swojej klasy, a on ze swojej. No i zbliża się matura, zbliża się bal maturalny i coś tam opowiadają, co trzeba kupić, co trzeba tam. No ja mówię tak, nie no przecież na tyle osób to nie, przecież trzeba liczyć tak, jak wędlinę to 5 deka na osobę, a jeśli faworki, no to nie z 3 jajek, tylko więcej rodzice muszą to upiec, a jak kapusta to jakieś tam gary i tak dalej. No i patrzy ten Tadeusz na mnie, co ja się tak mądrze. Odprowadził mnie do domu. I ja mówię, ja mam rację, zobaczysz, ja mam rację, wszystko to się sprawdzi, co ci mówię, bo tyle trzeba. No więc tam żeśmy chodzili do tej szkoły, zrobiliśmy maturę. No i po maturze nasz studia. No oczywiście dziadek idzie na studia na Politechnikę, ja w białej czapce na uniwersytecie i studiujemy. I oczywiście władza nasza komunistyczna bardzo nie lubiła religii, księży. Nie wolno było się właściwie przyznawać do tego, że ktoś do kościoła chodzi. No dobrze, no to się nie przyznajemy, no jak nie, to nie. No ale studia chcemy skończyć. No i w jakimś momencie w 1953 roku pojawia się informacja na kościele Świętej Anny, to jest kościół niedaleko Starego Miasta, i ten nad trasą WZ i jest informacja, że kardynał Stefan Wyszyński chce się spotkać ze studentami. No to my idziemy, oczywiście. No i idziemy, no ale nie do kościoła, tylko przed kościołem i czekamy. Czekamy na kardynała. Bardzo punktualnie podjechał kierowca. To był Volkswagen Garbus, mały samochód i w jakimś momencie młodzi ludzie otoczyli ten samochód. Ja myślę, Boże, jakaś prowokacja. Nie zdążyłam się przerazić do końca, a studenci podnieśli księdza do góry i postawili na koła na ten. Nikt wam tego nie opowie, nie było żadnego fotografa, nikt tego nie opisał, bo nikt się tym nie interesował, a ta ludność, że tak powiem, studencka była biedna. No nam to na przykład, no, nasze mieszkanie, 3 pokoje z kuchnią, z fortepianem, no to w gruzach wszystko, prawda? Cały dorobek życia, nic z tego nie zostało. Więc gdzieś tam pokątnie, prawda, się jakoś organizowaliśmy. I słuchajcie, i jeszcze dlaczego akurat o tym dzisiaj mówię? Dlatego o tym mówię, bo kardynał Stefan Wyszyński za kilkanaście dni będzie beatyfikowany właśnie w Warszawie. Właśnie ten kardynał, tak. Nie wiedziałem o tak, tym. Tak, 12 września. I myślę sobie, to ja dodam to do tego mojego wspomnienia. I tak jak mówię, że nikt tego nie opisał, nikt tego nie sfotografował. Dobrze, no i cóż dalej się dzieje? No i dalej się dzieje tak, że ja słyszę, że jeśli są samotne osoby, a ja wybrałam pedagogikę, jeśli są samotne osoby, to po zdaniu egzaminu dostają przydział pracy na przykład na jakiejś wiosce i mają tam pracować. No więc myśmy co zdecydowali? Małżeństwo, prawda? No jasne, w 1953 roku wzięliśmy małżeństwo podczas studiowania. Studiów żeśmy wtedy nie skończyli. No i wtedy wyglądało w ten sposób, że no mam męża, tak, no mam męża, no ale mąż
No mąż studiuje jeszcze, Politechnika miała więcej lat do studiowania, ale mąż jeszcze studiuje. No i oczywiście dali mi spokój. A moja koleżanka, o Jezu, jak jej rodzice płakali, no wyjechała i musiała odbywać ten staż. Ja nie wiem, to było 5 lat czy 3 lata, no w każdym razie coś niesamowitego. Rodzice ją odwiedzali, ale biedna, no biedna była, oczywiście, bardzo biedna. No i ten ślub. No i właśnie. I po ślubie, tak jak mówiłam, ślub był. Na Konopackiej było weselne przyjęcie, no bo tak to nazwijmy, prawda? Weselne przyjęcie. I po tym weselnym przyjęciu myśmy się zapakowali i jedziemy do swojego mieszkania. No, bardzo ładnie się zachowała i mama, i mój brat, bo nam odmalowali, odczyścili, odszorowali wszystko i myśmy przyjechali do takiego fajnego czegoś. Tylko że to było daleko, tak jak mówię, 3 km od stacji, więc mieliśmy ten domek, ale czasami było tak, jedziemy, po drodze jest za gościniec. I ja tak mówię, no a może do dziadków pojedziemy przenocować? No dobra, no to jedziemy do dziadków. No potem nieraz w Warszawie nocowaliśmy, to u jednych rodziców, u drugich. No i to jakoś to tak było, no ale w jakimś momencie mój mąż mówi tak, no a jakbyśmy się pobudowali, to co ty byś na to powiedziała? No co ja mogłam powiedzieć? Wiecie sobie, jak powiem nie, to będzie tak, a widzisz, a mówiłem, a jakbyśmy się budowali, to byśmy mieli mieszkanie i tak dalej. No i rzeczywiście tak to wymyślił, że w Kobyłce kupił jakiś plac, no i się budujemy się. No i wyglądało na to, że, aha, i jeszcze mnie pyta tak, a czy ja chcę mieszkać z jego rodzicami? No chcę mieszkać. A będę pomyślałam, no, a jak dzieci będą, no to może tak nie pomyślałam głośno, ale było potrzebne ich mieszkanie, dlatego że siostra mojego męża wychodziła za mąż i akurat to się wszystko tak splotło. Ich właściwie wesele w naszym domu w Kobyłce to było rozpoczęcie całego sezonu. No ale jakoś tam mieszkaliśmy. No i trzeba powiedzieć, że ludzie są różni i w Kobyłce też różni. I myśmy mieli wtedy tak, Marek się urodził, radość wielka, urodziła się Gosia, radość wielka, no i potem wrzesień i ja idę, żeby zapisać dzieci do przedszkola. A pani w przedszkolu mi mówi tak, pobudowaliście sobie dom, to teraz sobie weźcie nianię do tych dzieci. No tak, no ale to jeszcze mała sprawa, mały problem. Natomiast z jakimś takim Krzysiem miał mało lat, najmłodszy był i ja na jakiś poszłam sprawdzian, żeby sprawdzić, czy dobrze mierzy, czy dobrze waży, czy dobrze. No ja patrzę, a to taki ośrodek wiejski. Jedne drzwi i tak. I ja przyciągnęłam do domu chorobę, bo jak jedne drzwi, to i chore wchodzą i zdrowe wchodzą te dzieci. No i potem jak zębem, no to tak, do stacji, na ten pociąg do Warszawy, no nie, wyszło na to, że nie damy rady. Może jak byłby samochód, ale wtedy na samochód już nie było czasu i nie było pieniędzy po prostu. Więc wobec tego jakoś się już decydujemy i myślimy, że trzeba by coś z tą Warszawą zrobić. I akurat taki bardzo serdeczny kolega mojego męża, Waldek, nam powiedział, że na Pradze jest mieszkanie do kupienia. Małe, ale Praga i mieszkanie. I myśmy zaczęli chodzić obok tej sprawy, dlatego że łatwo było w tym czasie wymeldować się z Warszawy. Ale powrócić to nie tak łatwo. No ale bo mówiliśmy, no tyle lat mieszkamy w Warszawie, warszawiacy jesteśmy, nie tak, że skądś tam żeśmy się... A powiedzmy, no 3 lata byliśmy poza Warszawą, ale należy nam się meldunek w Warszawie. No i dobrze, i dostaliśmy ten meldunek w Warszawie. No i powiem szczerze, że trochę mi... no ale na mieszkanie oczywiście komunalne nie czekamy. Oczywiście załatwiamy sobie wspólnotę, to mieszkanie spółdzielcze, no ale żeby załatwić takie mieszkanie, no to też trzeba było mieć trochę kasy, ale miała babcia, to znaczy mama miała pieniądze i nam pożyczyła. Natomiast ja pracowałam na Żoliborzu, wobec tego myśmy się tak przyczaili do Żoliborza. Jak Żoliborz, no to Żoliborz.
I słuchajcie, jeszcze była taka sytuacja, że to się bardzo długo czekało. No i kiedyś tam moi koledzy z pracy, jak zobaczyli, jakoś tak się dowiedzieli, w jakich warunkach ja mieszkam i dzieci i jak ja daję radę. No i zrobili tak zwaną wizytację. Potem napisali protokół. No i jeszcze na dodatek taka była sytuacja, że ja w szkole, ponieważ bałam się, że mi dadzą jakieś takie, na przykład przyjaźń polsko-radziecką, żebym prowadziła, no więc była taka sprawa, że spółdzielnię uczniowską trzeba prowadzić, ale to tak, za kasę odpowiadasz, za pieniądze i za organizację i za młodzież. Ja mówię, tak, no ja przyjmuję, dobrze. No i przyjęłam i byłam w spółdzielni uczniowskiej. I oni to w jakiś sposób tak połączyli, że ja pracuję w spółdzielni uczniowskiej w szkole i ja się chcę dostać do mieszkania wspólnoty tego. Tak, no jak to było, WSM, tak, wspólnota, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, tak. No i słuchajcie, i oni wykukali właściwie wcześniejszy ten przydział mieszkania. Bardzo się z tego cieszyłam, bo nawet była taka sytuacja, że ja miałam tylko Marka i Gosię w Warszawie, bo po prostu no było ciasno i dziadkowie mówią tak, no to zostaw Krzysia, my Krzysiem się będziemy opiekowali, no to tego Krzysia odwiedzałam, jeździłam tam. I najśmieszniejsze to było też tak, jak ja wracam i jest późno, a też do mnie mówi tak, no nie będziesz się bała, może cię odprowadzić. Ja mówię, nie będę się bała. A dusza na ramieniu cały czas, jak szłam na stację, żeby wracać do domu. No i później, w 1962 roku, mam przydział, mieszkanie piękne, wybraliśmy sobie, no i 64 metry, to było jako czteropokojowe mieszkanie. No pani jest życzliwa, znała mnie, wiedziała, że ja na Żoliborzu pracuję w szkole, to mówi tak, proszę pani, niech pani zamelduje mamę, 6. osobę. No i zameldowałam mamę i na te 6 osób, bo wtedy to liczyli, że ileś metrów na ileś czegoś. No i dostaliśmy takie duże mieszkanie, to było, w tym czasie to było bardzo duże, 64 metry. Tak, no i duży pokój miał 29 metrów, to jakieś takie poprawiny wesel czy coś, to wszystko się udawało w takim mieszkaniu, wszystko. No i właśnie od 62 roku, więc tak pamiętam, że Krzysio nie dostawał wtedy do kontaktu, żeby zapalić światło. No i było świetnie, bardzo dobrze. Oczywiście mąż bardzo odpowiedzialny, zawsze priorytet rodziny, żeby było dla rodziny dobrze, żeby było dla dzieci dobrze. Pamiętam nawet takie sytuacje, że była taka sprawa, może tak zacznę, że moja mama odwiedzała oczywiście swojego syna, synową i tam też były dzieci, dwoje dzieci. No i jak do nich chodziła, to im tak kiedyś powiedziała, to jak to, dzieci odrabiają lekcje, a wy oglądacie telewizję? Oni nie oglądają na salach telewizji, jak dzieci robią lekcje. No ale to nie było dobre zagranie, dlatego że taką różnicę to nie powinna mama wynosić z domu i opowiadać. No ale wszystko było dobrze, myśmy ich zapraszali, zawsze byliśmy, zanim oni dostali mieszkanie, to tam i ta córka i syn zapraszani byli do kąpieli łazienkowej, bo tam nie było takiego, ale w każdym razie, dlaczego o tym mówię? No takie po prostu połączenie tych potrzeb ich, a oni jeszcze nie mieli mieszkania, tylko tam na tej Konopackiej mieszkali, więc tak to wyglądało. No i później tata zachorował, dziadek zachorował, no to był zawał był, leczyliśmy ten zawał, byliśmy w Konstancinie, nawet ja sobie, to były wakacje, to sobie wynajęłam nie wynajęłam, gdzieś się przytuliłam do sióstr. Siostry prowadziły jakiś ośrodek dla dziewczynek. No i jak tak chodziłam tu, chodziłam tam i tak powiedziałam siostrom, mój mąż leczy się tutaj w Konstancinie i dobrze byłoby, gdybym ja tu się mogła zatrzymać, na spacery byśmy razem chodzili no i rzeczywiście, to się udało. No i to był pierwszy zawał. Potem był drugi, wyszedł z tego drugiego zawału.
no ale trzeci to już to było koniec. Także no, żal bardzo, bardzo duży, bardzo, bo człowiek odpowiedzialny, człowiek wie, co trzeba robić, jak trzeba działać, jak trzeba opiekować się rodziną, no a tak to no już na to nie ma rady. Więc zostałam w dużym mieszkaniu. No to jak jestem w dużym mieszkaniu, no to po co mi takie duże mieszkanie? To w ogóle zaczęłam rozmawiać z córką. Ja mówię, słuchaj, ty mieszkasz kątem u teściowej. No to przeprowadźmy się jakoś, to znaczy przeprowadźmy się. No zobaczcie mnie kawalerkę. No, a Gosia mówi tak, na kawalerkę. A jak przyjadą do mamusi goście ze Stanów, to gdzie ich mam się położyć? No i to mieszkanie załatwiła, ale jak ona to załatwiła, to nawet sobie nie wyobrażasz, jak ona to załatwiła. Cudo, naprawdę. Bo to była taka spółdzielnia, jeszcze mogę mówić? Proszę, bardzo. To była taka spółdzielnia, gdzie wszyscy wpłacali równo, czekali na mieszkania, a mieszkania były losowane. Pierwsze wylosowała. Pierwsze wylosowała. Ja nie bardzo chciałam mieszkać w tym domu, jak tutaj oglądaliśmy, dlatego że w tym domu mieszkała teściowa Gosi i mi się tak jakoś tu nie bardzo podobało, dlatego że teściowa już tu nie mieszkała, ale mieszkał jej syn. No i, ale jak zobaczyłam to mieszkanie, jak zobaczyłam te pokoje, to sobie, co ja będę tam, kto tu mieszka? No mieszka tu 130 czy 140 osób, a między innymi i ja mieszkam. Blisko jestem Sadów, prawda, tak mówiłam, tylko żeby była ta sama parafia i żeby było blisko. No i jest blisko. I wobec tego następna przeprowadzka, 14, na Broniewskiego 24, mieszkania 67, to jest ta.